Wiecie, ile kosztuje obecnie najtańsze BMW 318i? Takie, które ma tylko 156 koni, 4 cylindry, 2 litry pojemności, śmieszną, malutką 17-calową felgę, szmatę na fotelach i absolutnie podstawowe wyposażenie? Nie. Nie jak kiedyś 120-130 tysięcy złotych. Nie 150 tysięcy złotych. Nie 170 tysięcy. Cena to 192 500 złotych. Ale za te pieniądze też możecie mieć BMW serii 3, tylko o oznaczeniu M340i z 6-cylindrowym motorem. Tylko nie nowe, używane, 5-letnie, ze skromnym przebiegiem 120 tysięcy kilometrów. Ale wygląda tak. Wygląda tak, a brzmi tak. No to co wybieracie? Nowe 318i za 192 500 czy M340i delikatnie porobione? Ja bez dwóch zdań używkę. Samochód z 2019 roku od naszego zaprzyjaźnionego kolegi pedanta, ponieważ dbał o niego lepiej niż o własną żonę i dzieci. 120 tysięcy kilometrów przebiegu i teraz uważaj, bo coś, co Ci się bardzo spodoba, bo Ty zawsze mówisz, że wymieniać nieco tyle i olej, co mówi serwis BMW, tylko częściej. No więc tu był wymieniany co 10 tysięcy kilometrów. Olej, I bardzo dobrze. silników, ASO, silnik w dyfrach i w skrzyni biegów wymieniony po przebiegu 60 tysięcy kilometrów. Dobrze czy źle? No właśnie. I przy około tam 80-90 tysiącach, jak się skończyła 3-letnia gwarancja chyba, czy tam, bo przedłużył sobie Artur o rok, to sobie zrobił wydech, który słyszeliśmy przed chwilą, i jednocześnie sterownik silnika. W serii ten samochód miał 373 albo 4 konie mechaniczne i 500 newtów. Teraz po tych zmianach, czyli wydech plus sterownik, który zrobił u Andrzeja, gdzie ja też Suprę swoją stroiłem, 456 koni i 670 Nm prawie. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Przyspieszenie do setki tego samochodu normalnie to było 4,5 sekundy, a M3, tylko nie z dopiskiem Competition, tylko zwykła, dokładnie tej generacji, czyli G20, miała 480 koni mechanicznych i robiła setkę w 4,2 sekundy. A Competition miało 510 koni, 660 Nm, czyli bardzo porównywalnie, 650, przepraszam, więc ten nawet ma więcej. Więc ja jestem bardzo ciekaw, jak go zmierzymy 0-100, czy się okaże, że M340i ma bardzo porównywalny sprint do setki teraz z M3 i to obstawiam, że z M3 Competition, bo M Competition znowu od tego jest tylko 60 kg cięższe, 70, przepraszam bardzo. Więc mamy lżejszy samochód, trochę mniej mocy, ale cholera wie, jak to się odepchnie. No, myślę, że może być dzisiaj ciekawie. Ale wiesz o tym w ogóle, że to jest dopiero początek zabawy z tym motorem. 440-450 koni to jest... Tylko on jest termicznie nieprzystosowany do wyższych mocy, więc trzeba byłoby tutaj z termiką trochę kombinować. Kilka rzeczy trzeba zmienić, to tak. Natomiast to jest silnik zmodyfikowany względem tego, co mieliśmy w F30 był poprzednik, tak? F30. F30. I ja Ci przeczytam, co piszą o tym silniku, to jest B58. Silnik M-Twin Power Turbo, jednostka o pojemności 3 litrów, ma aluminiową skrzynię korbową w zamkniętej konstrukcji i głowicę cylindrów również wykonaną z lekkiego stopu. Tłoki i korbowody o zoptymalizowanej masie oraz kuty stalowy wał korbowy zwiększają stopień sprawności silnika. Honowane gładzie cylindrów, wiesz co to znaczy honowane? Moment. Sprawdziłem w Wikipedii. Honowanie oznacza Obciąganie? Wymaga krzywdy. Posłuchaj, o jednej rzeczy tu nie wspomniałeś, bo powiedziałeś o kutym wale korbowym, a tutaj też są kute korby. To chyba dobrze. No, bardzo dobrze. To czytam Ci dalej. Technologia M-Twin Power Turbo obejmuje turbosprężarkę Twin Scroll z pośrednim chłodzeniem powietrza doładowującego zintegrowanym w układzie ssącym, bezpośredni wtrysk benzyny High Precision Injection najnowszej generacji, adaptacyjne sterowanie zaworami Valvetronic, zmienną regulację faz rozrządu Double Vanos, zaworów ssących i wydechowych, integracja układu turbo do ładowania z żeliwnym kolektorem, dzięki czemu mam zwartą konstrukcję, wynikająca z tego krótka droga przepływu gazów spalinowych zapewnia szybki i mocny przyrost ciśnienia do ładowania, zmniejszenie momentu bezwładności masy o około 25% poprawiło reakcję turbiny. Szeroko otwierający się elektrycznie sterowany zawór obejściowy spalin przyczynia się do obniżenia emisji spalin, bezpośredni wtrysk paliwa ze swobodnie, już kończę. Dziękuję. Swobodnie zawieszonymi wtryskiwaczami pracuje z ciśnieniem zwiększonym z 200 do 350 barów. Poprawia to zarówno dozowanie paliwa, jak i zmniejsza emisję spalin i to wszystko, Piotrek, brzmi jakby tu się miało co spić.
Ty i tak powiedz tych rzeczy nie rozumiesz, co przeczytałeś. Nic nie, To ta po pierwsze. połowy. Najważniejsze są... 95, honowanie zrozumiałem, ale tylko Bo dlatego, sprawdziłeś że w Wikipedii. przeczytałem to w Wikipedii, co to znaczy honowanie. Posłuchaj, widzisz, i to jest tak przeczytałeś, to tak pięknie, widzisz, ładnie wyciągnąłeś to pewnie tam z internetu. Posłuchaj, widzisz, tak, to tak brzmi, jakby to się miało co Generalnie to jest jedna z najlepszych jednostek, która jest produkowana i nie tylko w BMW, W ogóle. ale w ogóle. To jest silnik, który jest, no jakby go określają troszeczkę mianem następcy trochę 2JZ, chociażby z pojemności i tak dalej. Jakby Ale pod względem, rozumiem, jakości wykonania trwałości, i jakości. trwałości. Ja bym go może tak nie porównywał, natomiast to jest jeden z najlepiej teraz sprzedających się też w ogóle modeli, bo bardzo często kupują ten model, w sensie mówię ten silnik w gamie w samochodów, bo zobacz, każdą praktycznie, popatrz sobie na ulicach, ile jeździ tego, nie? Bo jak ktoś ma, sam powiedziałeś o tych cenach tych samochodów, to wolą dołożyć parę złotych, ale mają zajebisty pancerny motor. Słuchaj, ten motor, tutaj 450 konia, tak? Tak, Słuchaj, ciut ponad. ile masz 456 wyszło na... Ile Ja masz? 570. 570. Ale zmieniałem też trochę Ale w sprzęcie zmieniałeś. silnika, turbosprężarkę, chłodzenie. Właśnie, zmieniamy tutaj delikatnie sobie turbo na hybrydowe, zmieniamy sobie intercooler, czyli dolot, zmieniamy Znaczy wydech. też powiedzmy otwarcie, że nie tak trzeba dalej. zmieniać tego turbo, tylko je wyjąć i przerobić, bo wystarczy Przerobić. zmienić koła kompresji na ciut to- większe. dlatego nie? mówię, no, hybryda, Kompresji także- i to drugie jak się nazywa? Wydechowe. O, brawo. To też wyczytałeś, tak? Tak. Posłuchaj, i generalnie ten silnik może dmuchnąć tam jakieś 550-600 konia, to tak spokojnie. Tylko Nawet już 700. będzie miał problemy z chłodzeniem, jak Z pojedziemy chłodzeniem. na przykład na tor. Nie mówię w codziennej jeździe, tylko na Tak, torze tak. będzie się już troszkę za bardzo grzał. Natomiast zaletą też jest, i trzeba to powiedzieć, że w momencie, kiedy te silniki się grzeją, a ze sterowników nie zdjęliśmy ograniczeń, to też samemu silnikowi nic nie grozi. Bo tak, Tak. jak u mnie w Suprze, jak następuje przegrzanie, bo na przykład jadę długo driftem i nie ma dobrego chłodzenia od przodu, to z automatu sterownik obcina mi moc i zabezpiecza silnik. I to jest też ważne w momencie, kiedy ktoś robi Ci sterownik przy tych silnikach, żeby tych zabezpieczeń temperaturowych, termicznych nie pozdejmował ze sterownika, bo wtedy rzeczywiście grożą tym, że będziesz miał zbyt wysoką temperaturę spalin choćby. No i sam wiesz, co wtedy się dzieje. No. Natomiast Sam może wypluć tak. nowe, Trochę, nie? takie 340i, ile kosztuje Twoim zdaniem dzisiaj? Wiesz co, coś chyba koło 300... 330 wyjściowo, jak doposażysz podobnie jak mamy ten egzemplarz, około 400 000 złotych. Bo tutaj naprawdę koleś go lepiej niż Twoja babka grubdziatka na 1 listopada. Masz koła, zobacz jakie, pełen pakiet, normalnie założony przez BMW, a nie u pana Ryśka za stodołą, czyli tu naklejka, tutaj fajne progi, z tyłu masz skrzydełko, oprócz tego pełen pakiet Shadowline, czyli wszystkie elementy, które normalnie masz srebrne, to są czarne i obramowania szyb bocznych i lusterka i z przodu ciemne wkłady reflektorów i wszystkie te czarne elementy. Ten z przodu splitter to było chyba też M-Performance, nie? Bo z tego co pamiętam to w M340 takiego nie było. Czarna atrapa chłodnicy, no czarny z białym. Ja akurat uważam, że to jest jedna z ładniejszych specyfikacji, jeżeli chodzi o te BM-ki M340i. Widać, że tutaj zależało Arturowi, żeby on fajnie wyglądał. Nawet czarny szyberdach zamówił, żeby jeszcze to fajnie No korespondowało. mógłby jeszcze tu zrobić sobie Nie? oklejnę czarnego dachu. To Okleił mógłby- za to przód, PPF. Widzę żeby nic przód się... i widzę klameczki też oklejone ładnie folią, żeby nie rysować pazurami tego No mówię, miękkiego jak... pedant, Wiesz, są pedant, lakieru. pedant. To, co mi się nie podoba, tutaj nie słyszysz tego z zewnątrz, ale jak wsiadasz i zamykasz za sobą drzwi, to jest taki brzydki od środka odgłos metaliczny. Metaliczny. Ja bym bardziej jest ten dźwięk niuans. przyrównał taki jak masz taki, pamiętasz takie latryny na wsiach, co były, co zamykasz? No, Taki to drewniany. z serduszkiem takim. Taki coś podobnego. Proszę, klapa bagażnika też elektryczna. 490 litrów pojemności. Fajne jest to, że z tej pozycji składasz sobie kanapę. Druga fajna rzecz, 40-20-40, co w sedanach jest rzadkie bardzo, a istotne, bo jak sobie to złożysz, no to przewozisz sobie 4 osoby i na przykład narty. Nie? O, Zobacz. wypięło się? O. Naprawiłem. Wystawimy rachunek, ale jeszcze jedno moim zdaniem powinno gdzieś być, nie? To powinno głębiej tam wejść jakoś. Wiesz, co było na gwarancji robione? No albo uszczelka dekla. Nie, jedna jedyna Albo rzecz. jakaś- Nie. Nie? Nie, Nie z nie. silnikiem?
Lusterka się składały, ale nie chciały się rozłożyć, więc te sterowniki, które są w lusterkach, ja ten sam przypadek miałem w Suprze, podciekały. Standardowo były źle zabezpieczone przed wodą. Wymienione zostały na nowszej generacji i widać po nim było, że już nie jest przeźroczysty, tylko w plastiku takim ciemnym. Lepiej zabezpieczone są przed wodą i już nie powtórzyła się ta historia od 3 czy tam 4 lat. Dobrze. A, baliski, no mordo. Proszę, pakuj pierwszą. Robimy to na ekspres. O, to chyba wszystko, co? Nie. Nie. Tak Nie, też. tak, na wysoko. Ale poczekaj. O, No nie. 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 no to weźmiesz ją Nie. z tyłu na kolana. Papa siedzi wygodnie? No ja tu wiesz, tak podsunąłem trochę fotel do przodu z myślą o twoich nogach. No nie, nie. Już Co? nie, tak było dobrze. Ale jeszcze- Jeszcze? Nie, no, ale No. nie dobra, no już nie będę No już, świnia. to już Dobra. nie mam. Wtedy miałem, teraz nie mam. Idź ty kurwa. Dobra, jeśli ci będzie. O, tak też i jest teraz wygodnie. mam. No niemniej, no to są miejsca dla dzieci i to dzieci, które mają tam powiedzmy do 1,60 m, wtedy będzie im tutaj wygodnie, natomiast nad głową przyzwoicie, jeżeli chodzi o ilość miejsca, to zdecydowanie. No, mamy podłokietniczek standardowy, 2 otwierane uchwyty na kubek, przynajmniej jest gdzie łokieć oprzeć, a nie są tak wzdłuż umieszczone, że Ci wpada. Tutaj sobie Artur wziął też 3. strefę klimatyzacji, ona nie była w standardzie, 2 gniazdka USB-C, gniazdko ogrzewania, tutaj jakieś siateczki, nie siateczki. Tapicerka jest standardowa do M340i, przynajmniej w Ale tamtym bardzo mi się czasie. podoba. Co? Bardzo mi się podoba. Pasy, zapasy sobie kolorystycznie, dopłacał, tak. bo to są te pasy z niciami w kolorystyce M. Skórzano-alkantarowa. I wiesz, co mi się podoba? No. Czarne wykończenie. Jest, A, bo jest też czarna ta Uważam, że jest podsypitka. przytulniej w samochodzie, kiedy jest czarny sufit, czarne wykończenie, nie? Nie masz takiego wrażenia? No mam, znaczy, tak, Artur nie wziął tutaj wszystkiego, bo masz akurat, ona była za dopłatą, ta czarna podsufitka, masz wszystkie systemy wsparcia, masz grzane zydle, ale nie ma na przykład laserowych reflektorów, które były wtedy dostępne, tylko są te LEDy rozszerzone, natomiast z laserów potem BMW też się wycofało, bo one były za drogie w produkcji, a za mało korzyści z nich płynęło. Head-upa nie wziął i paru tam jakichś takich drobnych elementów, jeżeli chodzi o doposażenie. Natomiast wziął na przykład Harmana Kardona, co tutaj widać. No i powiem Ci, o ile F30 była samochodem, który nie był zbyt dobrej jakości, jeżeli chodzi o materiały w środku, bo to było plasticzane, twarde i trzeszczało, to tutaj masz to miękkie, tu przeszycie fajne, tutaj cała ta część miękka. Plastik w zasadzie jest dopiero tutaj. Ona ma ile? 120 000, tak? Tak. I zobacz, że ta skóra praktycznie nie jest zniszczona. Nie. Mieliśmy X4, która miała 170 000 i ta skóra też wyglądała praktycznie, no jakby miała powiedzmy 60 A 000. mieliśmy X5, która miała skórę ekskluzyw chyba. Ekskluzyw. I była powycierana. Indywidual, przepraszam. Indywidual. I była Indywidual, powycierana po prostu jak gacie emeryta, nie? Czyli im drożej, tym gorzej. Zaznaczam i zastrzegam, że Artur naprawdę dba o auta, więc to jest też pewnie efekt tego, jak się dba, tak się ma. Nawet ten samochód miał detailingowe mycie, a nigdy na szczotach czy na jakichś innych myjniach. Nawet miał detailingowe sprzątanie wnętrza co jakiś czas, przynajmniej 2 razy w roku. Więc nie oszczędzał na tego typu rzeczach. O 2 rzeczach nie powiedzieliśmy jeszcze, jeżeli chodzi o lifting, bo to auto jest sprzed liftingu. Lifting był w 2021 czy tam drugim roku. Zmieniły się trochę z zewnątrz reflektory, jakieś tam niuanse, detale, troszkę tylne lampy. Natomiast najważniejsza rzecz, jaka zmieniła się przynajmniej przy motorze M340i, to taka, że w wersji po liftingu jest już mchew. I my z tego mchewa, bo testowaliśmy takie auto w wersji Touring, czyli kombi, nie byliśmy zadowoleni z charakterystyki jego pracy, bo strasznie ten samochód przez tego mchewa zrobił się mułowaty w ustawieniu eko i komfortowym. Dopiero w sporcie chciał jechać. Tutaj tego mchewa nie ma w przedlifcie. Co ty tak? 50 jadę. Ale zawias niezły, co? Mimo, że mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie, czyli ono wymagało dopłaty. Sportowe hamulce M i sportowe zawieszenie było w serii, natomiast adaptacyjne wymagało dopłaty i tutaj jest to adaptacyjne. Nawet Bardzo ładnie wybierało, Co? nie? Bardzo ładnie. jak weźmiesz sobie adaptatyw, o, to się dostosowuje, a jak weźmiesz sobie sport, skonfiguruj indywidual. Jak sobie zaczniesz konfigurować, to masz amortyzacja sportowa i może być też komfortowa, więc to świadczy o tym, że mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie. O, nawet nie wiedziałem, że można zobaczyć przepływ energii. Zazwyczaj to jest w elektrykach albo w hybrydach, a tutaj silnik włączony wymaga... I pokazuje Ci, gdzie płynie napęd. To oczywiście X-Drive. No skrzynia oczywiście
ZF 8 HP, która nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów, bo Nie. raczej słynie z tego, że jest A nie- bardzo trwała. Nie wiem, czy wiesz o tym, że ZF ogłosił, że jakby nie chce zrobić następcy tej skrzyni na chwilę obecną. To jest tak dobra, ona że- jest tak dobra skrzynia, jest w tylu innych pojazdach montowana, bo nie tylko w BMC. I jakby chcą się skupić na udoskonalaniu tej konkretnej skrzyni. Bo potem, fizycznie ona jest zajebista. No. ale potem kończy się to 9 albo 10 biegami, które są zbędne, są nad potrzeba, biegami, po to, żebyś mógł jechać 200 i żeby on miał 1600, a nie 1700 obrotów. ten Tak, silnik. i No znowu tak. emisja spalnia. Tak, ale potem jak Ci przychodzi do redukcji z 8 na 3 albo z 10 na 5, to się zaczynają problemy, nie? Tak. Generalnie ten samochód w eksploatacji też nie jest jakoś drogi. Hamulce w ASO, przednie tarcze to jest 2,5 bodajże, klocki 2,600 i to dlatego o czym mówię o ASO, bo przetestowałem, no, jakby moi klienci przetestowali tarcze w zamiennikach. No. I to nie jest jednak dobry pomysł. BMK, a to już pewnie powtarzałem nieraz, nie lubi zamiennikowych tarcz. Bardzo często się wichrują, nie wiem, czy one mają problem z odprowadzeniem ciepła, czy nie mam żadnego pojęcia. Ja słyszałem, Nie że wiem. w niektórych BMK-ch też BMK nie lubi oryginalnych tarcz. To A- się tak szybko zużywają. A, to bo się zużywają, ale chodzi bardziej o zwichrowanie tych tarcz, nie? Żeby, wiesz, żeby nie biły, nie? Dlatego ty mówię, wiesz, jakieś filtry, no to tam jak klasa premium, no nie wiem, 500 zł filtr kabinowy w ASO, a możemy go mieć za połowę, no, trochę mniej niż połowę w zamienniku, filtr oleju około 100. I takie zamienniki już można, rozumiem. Można jak najbardziej, bo wiesz, A jakby Także- nam się amortyzator tutaj zepsuł, ten adaptacyjny? amortyzator adaptacyjny, jak dobrze pamiętam, to jest koszt około 6,5 tysiąca złotych. Oryginalny w ASO. Oryginalny no, Waso. tak? Tak, wiesz co, zamienników na chwilę obecną nic mi nie wiadomo, żeby ktoś produkował. Wymieniałem w 8. Mieliśmy tą chyba 8 nawet gdzieś tutaj w naszych testach. No to tam wymieniałem. Nie ma zamienników, wiesz, no to jakby za świeże auto, żeby jeszcze ktokolwiek robił No zamiennik. dobrze, a ile przetrwają takie seryjne amortyzatory? Spokojnie 120-150 tysięcy, wiesz. No to tu mają 120 Słuchaj, tysięcy, zobacz, to znaczy, że za ona- chwilę mają się... Nie, to nie jest, że mają, że muszą. To, wiesz, to są jakby przykłady samochodów, które przyjeżdżają, wiesz, ileś tych samochodów przyjeżdża na warsztat i możesz określić, a możesz trafić egzemplarz, którym jeździsz na przykład po takich drogach i dlaczego ma Ci się ten amortyzator wysypać. Jakbyś codziennie jeździł po takiej drodze, jak mamy tą testową, zawieszeniową, No to wiadomo, że po no 100 to wiadomo, tysiącach że musisz, tak? no, mógłby tam Ci wyjeżdżać. A my nam przejechaliśmy i się nie rozsypał. odsyłać. Jeszcze. I nie trzeszczał. Nie, nic nie trzeszczało. Nie Akurat trzeszczał, wybrał super te nierówności. Ten adaptacyjny zawias tutaj zdaje egzamin najwyraźniej. Przynajmniej tak to odczuwam. Co do gamy pytałeś, no to mamy tego jeszcze B48, czyli 2-litrową benzynę. W kilku wersjach. W kilku wersjach. Jakby gdybym miał możliwość i ktoś by mnie się zapytał, jednak wolałbym dołożyć do tego B58. No albo co, mamy jeszcze diesla, tak? No diesla. 20D to były w ogóle najpopularniejsze trójki. Tak, ich jeździ bardzo dużo, czyli B47 i mamy B57, czyli 3-litrowego diesla. No i tam też ich odmiany. Cały czas problem z chłodnicami Jaguaru, klienci wzywani są na akcję fabryczną. Niezmiennie. Niezmiennie, wiesz co, chyba teraz już jest 3. czy 4. teraz kampania. Największy problem jest do 3-litrowych. Klienci bardzo długo czekają na te chłodniczki, z tego co mi wiadomo. Problemy z czujnikami ciśnienia paliwa, to już tam kiedyś wspominałem. No wtryski, jakieś tam turbinka może, wiesz, przy większych przebiegach kucnąć. Pytanie, do czego byśmy ten samochód chcieli kupić i co mielibyśmy nim robić, tak? Bo zaraz zobaczymy, jak sobie tutaj spalanie w tym aucie wygląda, przy takiej jeździe, jak ja teraz jadę. 8 litrów. No, 8? Dobra, no ale zobacz, jadę sobie grzecznie, tak? Wiesz, że przy Tak, takim przy fajniejszym upalaniu tego Nie, no to auta, wiadomo, no, on będzie ale- Ci palił 13, prawda? Taka kwaśna atmosfera, tak bym powiedział, powstała w momencie, kiedy wybuchło Dieselgate. Nie? To był 2015 rok. Szczyt popularności diesla, bo ponad 50% aut w Europie było sprzedawanych z wysokoprężnym silnikiem pod maską. A potem zaczął się zjazd po równi pochyłej, bo z normy emisji spalin zaostrzono, bo weszło WLTP, czyli zupełnie inna norma badania. Tak. zużycia Zaciskają paliwa, troszeczkę pętlę na szyi. emisji CO2. Wszystko to nałożyło się na siebie i te diesle straciły na popularności zdecydowanie. W tym jeszcze mentalność ludzi doszła, tak, do tego.
Czyli zaczęli ostracyzmem okładać diesla. Fajnie burczy ten wydech. Nawet przy tej prędkości słychać, że on jest zrobiony. Nie jest taki natarczywy i Właśnie nie to chciałem męczy, powiedzieć. ale jest taki fajny, bulgoczący delikatnie. Nie męczy. Nie. Ale gdzieś mam wrażenie, że coś mi świszczy, czy nie? Zapach. Z tyłu? Świszczy? Nie. No coś takiego jakby wiatr, wiesz. Nie. Nie? Ja bym raczej powiedział, że jest całkiem przyzwoicie, jak na trójkę wyciszona. Może z szybra mi tutaj gdzieś idzie. Może mam takie wrażenie. O. w nosie ci Nie, świszczy. dobra, wiatr wieje. Wiatr to boczny chyba. I met her on Grafton Street, right side of the bar. She shared a cigarette with me while I Całkiem. Jednak Troszkę wolę mu- dźwięk z tego wydechu posłuchać. Troszkę mu wysokich tonów brakuje, ale generalnie gra bardzo przyzwoicie. No mordo, ale żeś się zgapił, no. Ej, bo widzisz. Jadą tymi tarami. Potem jadę grzecznie. Nie chcę przekłamać tutaj No właśnie przekłamałeś, pomiaru. hamując i przyspieszając przekłamałeś. Ale niech ci będzie. Ale nie przyspieszałem dynamicznie, tylko grzecznie. No dobrze, ale i tak efekt tego przyspieszania i hamowania jest zajebisty. Średnia 115 km na godzinę, zobacz średnie zużycie paliwa. 7 litrów. Auto, które ma 450 koni mechanicznych i 660 N. No naprawdę nie ma się czego przyczepić. W aucie, przy takich którym jak ktoś parametrach. Cię wkurzy albo wsiądzie Ci na dupę, robisz tak. Jestem bardzo ciekaw teraz, naprawdę bardzo ciekaw po tych modach, jakie będziemy mieli tutaj rzeczywiste osiągi. 4,5 sekundy do setki, podobno, według papierów wersja standardowa, czyli 370 koni mechanicznych. Tutaj mamy tych koni więcej, 80 rzekomo. O. No już. No już, gdzie jedziesz? Aż chcę. No lepiej niż fabryka, biorąc pod uwagę, że w samochodzie jest nas 3, a nie 1, no to nieźle. 4,42. M4, nie Competition, 4,2. 4,2. 4,2. Już. 4,48 teraz. Trochę gorzej. Zawróć tam sobie. Ja Ci zostawię telefon. I tu nas wysadź. Jak to z zewnątrz brzmi dobrze. To w środku w ogóle tak tego nie słychać, ale petarda. Obstawiam, że zszedł do poziomu 4,2. Jak nie, to będę zdziwiony, zaskoczony, lekko zszokowany, nieukontentowany. No i co? Weź zobacz, bo mi się telefon zblokował. Zblokował mu się telefon. O kurna. No pobiłeś M2, znaczy M3. Bez competition, ale jednak. Można? 4,18. Poniżej 4,2. Dobre. Naprawdę dobre. No dobrze się odpycha. Zdecydowanie ten program mu dobrze zrobił, bo go odetkał i ten wydech. Natomiast uważam, że i tak byłoby do osiągnięcia jeszcze więcej, jakbyśmy go na przykład 100-oktanówką zatankowali. No tak, na V-Power pewno, bo Racing. wiesz, pomiar był na pewno nie robiony na 9,8 czy jakimś tam, wiesz, No nie wiem, może jeszcze Artura podejrzewam o to, że on tutaj jeździ na 98, a nie 95. Natomiast to, co powiedziałeś, tutaj zostało minimum zrobione tak naprawdę, co Tak, można to zrobić jest, w takim wiesz. aucie, czyli wydech, żeby on sobie luźniej oddychał, bardziej swobodnie, i druga rzecz to ten sterownik. Natomiast gdybyśmy bawili się w turbo, w chłodzenie i tak dalej, to spokojnie dochodzisz z mocą do M3, a nawet ją przeskakujesz, tę moc, przy czym masz samochód bardziej komfortowy w jeździe na co dzień. Tak. I niektórzy wręcz twierdzą, że ta B58 nadaje się bardziej do jakichkolwiek modyfikacji niż te silniki, które są w M3, czyli S58. Tak, ale już to kiedyś mówiłem, to jeszcze raz powiem, że bardzo często, kiedy ludzie modyfikują ten silnik, to biorą dół z B58 do S. Do S? Tak. A dlaczego? Tak. Więc sobie jest bardziej wytrzymalszy ten dół. Bardziej wytrzymalszy. Tak? No i co, jak oceniasz naszą BM-kę? Wiesz co, kiedyś tak ktoś powiedział, że jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać?
No jak Także- sobie zestawię, powiem Ci tak, nową 318i za 192 koła z takim 5-letnim M340i z fajnym wyposażeniem, zajebiście uważam wygląda, bardzo mi się ta konfiguracja biało-czarna podoba, super to sobie skonfigurował właściciel. Osiągi, brzmienie tego silnika i całą resztę, no to ja w ogóle nawet bym się za 318 nie obejrzał. Ja też nie. Wolałbym zdecydowanie to, szczególnie, że jestem pewien tego silnika. Owszem, zdaję sobie z tego sprawę, że któryś amortyzator za chwilę trzeba będzie wymienić i to pociągnie za sobą koszty. No ale jak bierzesz pod uwagę radość z jazdy, wygląd tego samochodu, osiągi, to, że on wcale tak dużo nie pali, jakbyśmy mogli się spodziewać, tylko przy normalnej jeździe to będzie 7-8 litrów i się zamkniesz w takich wartościach. Jak to wszystko sobie skalkulujesz, przemyślisz, to jest zajebisty samochód. Dla mnie osobiście ma jedną wadę. Ze względu na to, że jest klaustrofobiczny dla osoby, która ma 1,95 m, to wolałbym 5 z tym silnikiem, bo bym się w niej swobodniej czuł. Dla mnie to auto, mówię otwarcie, jest za ciasne. Czy to jak siedzę tu na miejscu pasażera, czy jak siedzę z tyłu, nawet za kierownicą mogłoby dla mnie mieć trochę więcej przestrzeni, jak rozpatrujemy go jako sedana rodzinnego. Takie osoby jak Ty, czy do 1,80 m, to one będą potrzebowały nawigacji, żeby w tym aucie się odnaleźć. Znaczy, To przestrzeni jest aż nadto, sam powiedz. dla mnie jest akurat, 5 mi się mniej trochę podoba wizualnie, więc no wiadomo, no Ty jesteś rosły chłop, ja trochę niższy, ale no ja bym wolał tą 3. Ale pytanie mam do Ciebie, czy patrzyłeś i się dowiadywałeś, bo na rynek chiński, nie wiem czy wiesz o tym, że modele serii 5 i 3 są produkowane w Longu. Ja i będę się sprowadzał stamtąd. No sprowadź sobie Pytanie, z Chin, sprowadź sobie 3 z Chin w Longu i będziesz miał. Z Chin to są dobre, mój drogi, pantofle. I niektóre samochody elektryczne, dobrze, przyznaję. Natomiast nie, BMW bym z Chin sobie nie sprowadził, natomiast takiej trójce, jeżeli nie biorę pod uwagę swoich gabarytów, czyli tego jak wielki jestem, to daje 10. Jeżeli biorę pod uwagę gabaryty i to jak się w niej czuję i to jaki ma bagażnik, to daje jej 8. 2 punkty odejmuję za to, że to nie jest po prostu przestronny samochód i ja jako chłop 1,95 m czuję się tutaj jak w kompakcie i to niezbyt dużym kompakcie. Natomiast tak jak powiedziałem, osoby do tego 1,80 m tutaj się odnajdą super i dla nich to auto gabarytowo będzie idealne. Doceniam to auto bardzo za silnik i napęd. Oczywiście trzeba to głośno jeszcze raz podkreślić. W przypadku BMW jak się dba, tak się ma. Wymiana tych olei, dbanie o to, żeby opony były odpowiednie, dbanie o dyfry, chłodzenie tego silnika po ostrej jeździe. To wszystko wpływa na to, jak on długo posłuży i jak będzie bezawaryjny. Bezawaryjny. Jak ten egzemplarz pokazuje, gdy się naprawdę o to wszystko dba, gdy ten przegląd jest robiony regularnie, gdy olej jest wymieniany częściej, gdy się dba o dyfry, o skrzynię biegów, olej w nich i tak dalej, to 120 000 kilometrów na tym samochodzie nie zrobiło żadnego wrażenia, zarówno mechanicznie, Jak i wizualnie. jak i wizualnie. Takie jest moje zdanie. Dlatego ja dam dyszkę, bo ja mam 1,80 m. Chyba w szpilki jak założysz.